Witajcie, witajcie. Dzisiaj druga część filmu która będzie dotyczyła wymiany akumulatora w Renault Kadjar 1.2 TCE, 1.3 TCE i tak dalej, czyli cała ta grupa Renault. Akurat w Renault Kadjarze, tym, którym ja jeżdżę, 1.2 TCE, pokazywałem na poprzednim filmie, że akumulator, który zamontowałem, nie wymaga adaptacji. Działa mi system start-stop, a co takiego ważnego jest, o czym trzeba pamiętać przy wyborze akumulatora. To jest stary akumulator, jak widać Renault, Nissan opisany, od nowości w tym samochodzie, i parametry, które musicie spełnić, żeby wasz akumulator nadawał się do samochodu z systemem start-stop, są następujące. No wiadomo, 12 V, ten ma 70 Ah, jest to oryginalny akumulator, to jest jego pojemność. 720 amperów prąd rozruchowy i ważne, technika wykonania, akurat tu jest EFB. Technika EFB to technika dla akumulatorów, które są przystosowane do częstych dużych obciążeń, tak to nazwę, stąd ten start-stop, a więc musi być to tutaj opisane, EFB. I to samo mam na akumulatorze, który użyłem. Przejdziemy, pokażę, jaki akumulator został użyty. Oczywiście nie musi być ten akumulator firmy Renault Nissan, może być Warta, może być jakikolwiek. W każdym razie musi być EFB. I jak rozpoznać, że ten akumulator akurat jest w tej technice? Możecie nie mieć tego napisu. Będziecie mieli akumulator oryginalny do systemu start-stop. Te akumulatory nie wymagają żadnego dodatkowego odizolowania od otoczenia, bo akumulatory, które są wykonane w technice, gdzie płyty są w przegródkach z włóknem szklanym, to jest inna technika, nie będziemy o tym na razie mówić. W każdym razie te akumulatory łatwo odróżnić, bo ten jest wzmocniony, ale jest normalnym akumulatorem kwasowym. Tyle mogę na jego temat powiedzieć. Wymieniłem i teraz zapraszam do samochodu. A teraz przejedziemy się samochodem. Pokażę, że wszystko działa. Specjalnie zostawiłem uruchomiony start-stop i jedziemy. Były takie pytania z waszej strony, czy ten start-stop u mnie działa, czy nie, czy te wszystkie systemy są sprawne. No to się przekonamy. Chcę to pokazać, żeby była jasna sytuacja, że tam nie ściemniam, jak to się mówi w żargonie. Samochód w tej chwili jest na gazie, ale to niczemu nie przeszkadza. Ten system działa zarówno na gazie, jak i na benzynie. Dojedziemy sobie do takiego miejsca, gdzie się zatrzymamy i wtedy normalnie, gdy start-stop jest aktywny, nawet jeżeli go zdezaktywujecie, to jest taka sytuacja, że w momencie, kiedy system stwierdza, że coś jest z akumulatorem nie tak, jest niewydolny, to będziecie mieli te A takie przekreślone, co oznacza, że system start-stop jest zdezaktywowany, ale przez system, nie przez Was. System stwierdza, że start-stop nie może być uruchomiony. No dobrze, to teraz sobie podjedziemy, zatrzymamy się, tak jak zasady mówią.
No, żeby było bezpiecznie, żeby było bez jakichkolwiek problemów, to sobie tutaj wjedziemy i zatrzymamy się. I proszę, mamy normalne A, tak, nie jest A przekreślone. I co teraz? Teraz naciskam sprzęgło, system się uruchamia, a więc system start-stop, jak zauważyliście, jest aktywny, działa. Teraz go wyłączę, bo nie lubię z nim jeździć. Zresztą wielu z Was pisze na ten temat, że ten system start-stop to jest niepotrzebny zupełnie w tych naszych samochodach. Zgadzam się. Samochody z turbiną praktycznie tego systemu start-stop nie powinny posiadać. To tylko męczy turbinę, niszczy ją. Tutaj jest pewna zwłoka czasowa przy wyłączeniu, ale chodzi o to, że turbina musi być cały czas smarowana, jak jest w ruchu, i jak odetniemy jej gwałtownie ciśnienie smarowania, no to ta turbina może przy takich praktykach po prostu się rozlecieć. A teraz dojedziemy zaraz na miejsce i wszystko o tym akumulatorze opowiem. Jedyna rzecz, którą musieliśmy ustawić w samochodzie, to, bo samochód po wyjęciu akumulatora i włożeniu przechodzi na taki tryb, jaki jest mu zaprogramowany. I tu nie mieliśmy blokady drzwi, ale ustawiliśmy tą blokadę drzwi w menu i takie podstawowe rzeczy należy ustawić w menu. A teraz przejdziemy sobie do akumulatora i powiemy sobie właśnie coś na temat akumulatora, jaki ja tutaj użyłem, żeby było jasne, żebyście wiedzieli, jakie akumulatory wybierać. Lepsze światło jest potrzebne. Mógłbym pomierzyć parametry akumulatora, ale ponieważ system start-stop działa poprawnie, a mierzyłem parametry akumulatora, no to myślę, że nie jest to konieczne. Jeżeli sobie życzycie, to mogę Wam specjalnie film taki nagrać. Akumulator, który ja używam, to jest Tuborg 12 V, 75 Ah i 75 Ah i 760 amperów prądu rozruchowego. No tutaj nie ma tej tabliczki, ale ten akumulator właśnie jest wykonany w tej technice. Tutaj jest właśnie on w ten sposób opisany. Dlatego przy zakupie warto kupić taki akumulator, który wykorzystacie do Waszego samochodu i wszystkie funkcje będziecie mieli. Akumulatory, które są nieprzystosowane do systemu start-stop, kupicie, włożycie, możecie mieć z tym problem, będziecie wtedy mieli to A przekreślone. Znam takie przypadki i muszę powiedzieć, że ja osobiście nie używam tego systemu, ale ci, co używają, no to są niezadowoleni, no bo jak można być zadowolonym z czegoś, czego się nie ma? Warto być zadowolonym z czegoś, co się ma, ale można to zdezaktywować. Dziękuję, że oglądacie moje filmy. Pozdrawiam. Cześć, na razie.